Chcesz zasilić swoją kamerę nie tylko w czasie jazdy, ale również na postoju, ale nie chcesz lub nie możesz wpinać się do instalacji elektrycznej pojazdu? Dzisiaj przedstawię rozwiązanie w postaci adapterów zasilania, które podłączysz równie łatwo, co zasilasz do gniazda zapalniczki. Zapraszam do oglądania, ale najpierw intro. Tylko sprawdzone kamery samochodowe. Prezentuje Paweł Urbaniak z wideorejestratory24.pl. Cześć! Na kanale znajduje się już pełen materiał omawiający, jak działa tryb parkingowy w wideorejestratorach, do którego link znajdziesz w opisie. Dawid wspomina tam o różnych formach zasilenia kamery na postoju. Dzisiaj chciałem troszkę więcej czasu antenowego i uwagi poświęcić adapterom wpinanym mega prosto, bo wprost do gniazda diagnostycznego OBD2, ponieważ uważam, że ten typ adapterów stałego zasilania jest troszkę niedoceniony, troszkę marginalizowany, a niesłusznie. Rozmawiając bezpośrednio z kupującymi kamery samochodowe, często widzę, że perspektywa zapłaty dodatkowej niemałej kwoty za montaż kamery przez wykwalifikowany zakład potrafi być barierą, zwłaszcza w przypadku najtańszych zestawów wideorejestratorów. Czasem też pojazd jest w leasingu, najmie długoterminowym czy jakiejś innej formie użytkowania, gdzie potrafią pojawić się problemy z uzyskaniem takiej zgody na wpięcie adaptera zasilania bezpośrednio do skrzynki bezpieczników. Wtedy rozwiązaniem mogą być adaptery wpinane bezpośrednio do gniazda OBD2. Wpięcie jest szybkie, łatwe do samodzielnego wykonania oraz równie łatwe do zdemontowania. Ale jak to właściwie działa? Gniazdo diagnostyczne OBD2 jest standardem, który upowszechnił się na początku XXI wieku, dlatego w zdecydowanej większości pojazdów na ulicach takie gniazdo z pewnością się już znajduje. Można przyjąć, że jeśli auto ma mniej niż ćwierć wieku, to posiada takie złącze OBD2. Jak sama nazwa gniazda diagnostycznego wskazuje, służy ono do podłączenia interfejsu diagnostycznego, czyli pomaga w diagnostyce usterek pojazdu. Ale OBD2 może służyć do wpięcia przeróżnych urządzeń, interfejsów Bluetooth, do lokalizatorów GPS, trackerów, tunerów, programatorów, dodatkowych cyfrowych zegarów, czy też tego, co nas w tym materiale interesuje, czyli adapterów zasilania, również wpinanych wprost do interfejsu diagnostycznego OBD2. Tak wpięty adapter zasilania będzie korzystał z portu OBD2 w najprostszy możliwy sposób, po prostu będzie pobierał z niego zasilanie. Tylko tyle i aż tyle. Żadnej dodatkowej komunikacji z pojazdem, po prostu zasilenie kamery samochodowej. Złącze OBD2 zazwyczaj znajduje się pod kierownicą, przed kolanem kierowcy, ale może mieć też alternatywne lokalizacje, jak konsola centralna, czy też okolice gniazda zapalniczki. Jeśli nie wiesz, gdzie to gniazdo jest w Twoim pojeździe, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę markę, model pojazdu i w minutę uda Ci się zlokalizować tam, gdzie trzeba się wpiąć. Czasami gniazdo będzie ukryte pod jakąś zaślepką, czasem jest po prostu widoczne od razu z zewnątrz. Wpięcie wtyku adaptera czy innego urządzenia do gniazda OBD2 to po prostu włożenie wtyczki do gniazda. To jest aż tak proste i dobrze, tak to powinno wyglądać. Ze względu na specyfikę tego gniazda OBD2 jest tam zasilanie również wtedy, kiedy silnik jest wyłączony, czyli mamy łatwy sposób do uzyskania tego, co nas interesuje, czyli zasilanie wideorejestratora samochodowego na postoju. Ale to nie jest tak, że adapter zasilania kamery podłączonej pod OBD2 po prostu zasila kamerę, aż wyczerpie się akumulator pojazdu. Jest to rozwiązanie bezpieczne, ponieważ posiada zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem, które jest konfigurowane albo z workami bezpośrednio na samym adapterze, albo z poziomu samej kamery w przypadku wideorejestratorów, gdzie kontrola ochrony akumulatora odbywa się bezpośrednio z poziomu samego wideorejestratora. Czyli na ten moment wiemy już, że w pojazdach są gniazda diagnostyczne OBD2, które umożliwiają zasilenie kamery nie tylko w czasie jazdy, ale również na postoju. Ale co tak dokładnie zyskujemy, dopłacając nie było za kolejne akcesorium w postaci adaptera zasilania i czy jest to zakup warty rekomendacji? Jakie są najważniejsze zalety adapterów podłączonych do gniazda diagnostycznego OBD2? W pierwszej kolejności możliwość zasilenia kamery nie tylko w czasie jazdy, ale również na postoju. Jest to pełnoprawny adapter stałego zasilania, który umożliwia aktywowanie nadzoru parkowania w wideorejestratorze samochodowym. Kolejna kluczowa rzecz to bezpieczeństwo. Przy adapterze do gniazda diagnostycznego zachowujemy możliwość kontroli rozładowywania akumulatora pojazdu w sposób w pełni taki kontrolowany, bezpieczny, z zabezpieczeniem napięciowym lub też z takim prostym timerem, czyli wyłącznikiem czasowym. Trzecia kluczowa zaleta, być może najważniejsza, trzecia kluczowa zaleta tego rodzaju adapterów zasilania to łatwość podłączenia, łatwość instalacji, łatwość wpięcia. Po prostu wpinamy wtyk do gniazda, które jest już przecież wyprowadzone w naszym pojeździe przez producenta, prościej się po prostu nie da.
Następna zaleta wynika wprost z poprzedniej, bo skoro montaż jest prosty, to możemy go zrobić we własnym zakresie samodzielnie, a tym samym oszczędzić na usłudze montażu wideorejestratora przez wyspecjalizowany punkt, czy też autoryzowany serwis obsługi. Jeśli coś łatwo podłączyliśmy samemu, to równie łatwo samodzielnie będziemy mogli zdemontować to urządzenie, chociażby przy zmianie pojazdu. Kolejna z kluczowych zalet będzie już trochę zależeć od specyfiki tego danego pojazdu, ale jeśli u Ciebie gniazdo OBD2 jest ukryte, znajduje się na przykład pod kierownicą, to po wpięciu adaptera nie będzie go widać. Będzie więc dyskretnie, a to dobrze. A jeśli złącze diagnostyczne jest gdzieś na widoku, dajmy na to pod klapką na konsoli centralnej, czy też przy gnieździe zapalniczki, wtedy po wpięciu adaptera będziemy po prostu widzieć wychodzący przewód, tak jak po wpięciu czegoś na przykład właśnie do gniazda zapalniczki. Dalej akceptowalnie, chociaż już nie tak super dyskretnie. Ostatnią, siódmą już zaletą będzie to, że wpinając się pod OBD2 nie zajmujemy gniazda zapalniczki w kabinie, a jak będziemy potrzebowali wpiąć w OBD2 tester diagnostyczny, to wystarczy wyjąć wtyk i włożyć ten tester. Od klientów wiem też, że są rozdzielacze gniazda OBD2, jeśli jednocześnie potrzebujemy zasilić w ten sposób wiele urządzeń, aczkolwiek takich rozdzielaczy nie testowałem osobiście, bo też nie potrzebowałem, więc nie polecę jakichś konkretnych modeli. Zakładam, że wystarczy poszukać po opiniach i wybrać taki, który ma po prostu dobre opinie i inni polecają. Ok, mamy 7 głównych zalet adapterów zasilania podłączonych pod OBD2, czyli myślę, że jest to naprawdę wiele, naprawdę jest nieźle, jest dobrze, jest solidnie. No ale nie ma takich produktów, które mają same zalety. Przejdźmy teraz do mankamentów adapterów zasilania tego właśnie typu. Z jakimi niedogodnościami musimy się liczyć, decydując się na adapter zasilania podłączony pod OBD2? W złączu diagnostycznym OBD2 w pojeździe znajduje się po prostu stałe zasilanie. Na tej podstawie adapter zasilania nie jest w stanie rozróżnić, czy pojazd jedzie, czy jest już zaparkowany. Stąd to właśnie adapter zasilania lub kamera samochodowa musi wykryć postój pojazdu. Metoda detekcji różni się trochę w zależności od rozwiązania danego konkretnego producenta, ale generalnie sprowadza się to do tego, że adapter lub kamera wykrywa ruch pojazdu na zasadzie detekcji wstrząsów. W zależności od konkretnego producenta kamery różni się czas, po którym informacja z czujnika przeciążeń, czyli brak drgań takich właściwych dla jadącego pojazdu, zostanie zinterpretowana jako postój i kamera będzie mogła przyjść w tryb nadzoru parkowania. Aby nie było to zbyt prosto, w niektórych rozwiązaniach oprócz wstrząsów, takich mikrodrgań charakterystycznych dla jazdy, interpretowane jest też napięcie w instalacji elektrycznej pojazdu. Upraszczając, sprowadza się to do tego, że kamera nie ma zero-jedynkowo od razu przekazywanej informacji o tym, czy pojazd się zatrzymał, więc w praktyce przełączenie się z trybu jazdy do trybu parkowania będzie następować od kilku do kilkunastu minut postoju. W praktyce wygląda to tak, że krótki postój, szybkie zakupy, odebranie dziecka ze szkoły, przedszkola i kamera może w tym czasie cały czas nagrywać, jak w trybie jazdy, nie zdążając przełączyć się do trybu nadzoru parkingowego. I to jest jak najbardziej normalne zjawisko, tak to po prostu działa. W czasie testów różnych urządzeń udało mi się też uzyskać sytuację odwrotną, czyli po przejściu w tryb nadzoru parkowania, a następnie po rozpoczęciu jazdy, na początku tej jazdy kamera jeszcze przez jakiś krótki czas działała w trybie parkingowym. Takie zachowanie występowało już skrajnie rzadko, ale tak się zdarzyło, więc uczciwie też to zaznaczam. Tutaj jeszcze taka gwiazdka do poprzedniego, że kamera nagrywająca w trybie parkingowym, ale już w czasie jazdy to było WIOFO podłączone przez adapter zasilania OBD2 innego producenta, więc jest szansa, że gdybym zastosował wtedy adapter rekomendowany przez WIOFO, to sytuacja po prostu nie miałaby miejsca. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o te mankamenty. Ale dla wielu z Was brak takiego jednoznacznego, zero-jedynkowego, natychmiastowego przekazywania informacji o zapłonie, czyli jazda postój, skreśla adaptery podłączane pod OBD2. Po prostu jeśli zdecydujecie się na takie rozwiązanie, taki sposób zasilania kamery, musicie być świadomi, jak to działa i że działa to dokładnie tak, jak tutaj omówiłem. W części pojazdu może wystąpić jeszcze jeden mankament, tym razem takiego cięższego kalibru, ponieważ może się tak zdarzyć, że gniazdo diagnostyczne OBD2 po prostu nie nadaje się do podłączenia adaptera zasilania. No ale jak to się nie nadaje? Przecież jest to standard, konkretna liczba pinów, konkretny wymiar gniazda. No tak, ale w różnych miejscach znalazłem taką informację przykładowo o Teslach, ale marek i modeli pojazdów jest na rynku tak wiele, że jeśli taka niekompatybilność ze strony pojazdu wystąpiła raz, czyli w przypadku tych Tesli, to zakładam, że może się powtórzyć jeszcze w przypadku innych pojazdów, aczkolwiek więcej takich przypadków nie znam.
Jeśli trafiłeś na taką sytuację braku kompatybilności OBD2 w charakterze zasilania kamery, śmiało wpisz markę, model, rocznik, model kamery w komentarzu. Nie ukrywam, że bardzo cenię sobie taką informację zwrotną z pierwszej ręki od innych praktyków. Dobra, mamy już omówione mankamenty adapterów zasilania podłączonych do interfejsu diagnostycznego OBD2. A jak wyglądają te adaptery na tle innych sposobów zasilenia kamer samochodowych? W zestawie podstawowym większości kamer samochodowych, czyli po prostu już w pudełku z kamerą, znajdziecie zasilacz do gniazda zapalniczki samochodowej. Podobnie jak w przypadku adaptera OBD2 jest to po prostu taki prosty wtyk wpinany do gniazda i po sprawie. Jedno i drugie, czyli adapter OBD2 oraz wtyk do zapalniczki samochodowej, to rozwiązania nadające się do samodzielnego montażu, bo bardzo łatwe w podłączeniu, no prościej się nie da. Dlaczego więc warto dopłacić do adaptera OBD2? Najważniejszą zaletą jest możliwość bezpiecznego zasilania kamery również na postoju. W skrócie, adapter zasilania OBD2 umożliwia bezpieczny nadzór parkingowy. Zasilacz do gniazda zapalniczki tego po prostu nie potrafi. W większości pojazdów gniazdo zapalniczki samochodowej aktywne jest tylko w czasie jazdy. W części pojazdów znajdziemy również gniazda zapalniczki ze stałym zasilaniem. Wtedy jednak, czyli przy tym gnieździe zapalniczki ze stałym zasilaniem, pozostawienie na postoju podłączonego odbiornika energii w postaci chociażby właśnie kamery samochodowej może być skrajnie niebezpieczne, bo jeśli producent nie zainstalował zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem, to możemy nie tylko nadmiernie rozładować akumulator i go zasiarczyć, po prostu uszkodzić, skrócić jego żywotność, ale również nie odpalić pojazdu wtedy, kiedy to będzie potrzebne. Tak więc takiego stałego zasilania kamery ze stale zasilanego gniazda zapalniczki samochodowej również na postoju nie polecam do podłączenia kamery samochodowej. Widzimy więc jasno, że taki adapter zasilania OBD2 wygrywa możliwościami z prostym zasilaczem pod gniazdo zapalniczki samochodowej. Dodatkowo, jeśli gniazdo diagnostyczne jest w pojeździe ukryte, to wręcz łatwiej zrobić takie ładne, schludne podłączenie pod OBD2 i dyskretnie wszystkie przewody poukrywać, niż podłączając się pod gniazdo zapalniczki. Czyli jeśli to gniazdo OBD2 jest ukryte, to instalacja będzie prostsza, łatwiejsza, dyskretniejsza niż podłączenie pod zapalniczkę samochodową. W każdym razie tutaj zwycięzca jest jednoznaczny i jest to adapter stałego zasilania podłączany do gniazda OBD2, który wygrywa z takim zasilaczem pod zapalniczkę. Czas więc teraz na trudniejszego przeciwnika w postaci adaptera stałego zasilania, ale podłączonego już bezpośrednio do instalacji elektrycznej pojazdu, czyli do skrzynki bezpiecznikowej. Porównajmy teraz adaptery podłączone do gniazda diagnostycznego OBD2 z najpopularniejszymi adapterami podłączonymi wprost do instalacji elektrycznej pojazdu, czyli do skrzynki bezpiecznikowej. Tutaj największą różnicą jest sposób podłączenia, a raczej stopień trudności tego wpięcia. Pod OBD2 podłącza się niezwykle łatwo, wpinamy po prostu wtyk i już gotowe. Pod skrzynkę bezpieczników konieczne jest ustalenie, do których obwodów można się wpinać, które ma zasilanie tylko po zapłonie, które ma zasilanie stałe, no i podłączenie masy, czyli 3 przewody w praktyce musimy podpiąć do auta. I tak, podłączenie 3 przewodów pod skrzynkę z bezpiecznikami to też nie jest fizyka rakietowa. Montaż mogą ułatwić przejściówki do bezpieczników, ale jeśli zastanawiasz się, czy sam dasz sobie radę wpiąć się w bezpieczniki, to należy przyjąć, że należy skorzystać z usługi montażu kamery w wyspecjalizowanym zakładzie, czy też w autoryzowanym serwisie obsługi, jeśli gwarant tego wymaga. Aczkolwiek część z Was również samodzielnie tego typu adaptery wiem, że podłącza sobie. Tutaj też warto nadmienić, że jeśli będziecie korzystali z usługi montażysty, no to będzie pewna kwota, którą trzeba zapłacić, a w przypadku ASO, no to już sky is the limit. Tam faktycznie kwoty za montaż potrafią być naprawdę pokaźne. Jeśli montowałeś w ASO, daj znać w komentarzu, ile musiałeś zapłacić. Tak więc adapter pod OBD2 wygrywa łatwością wpięcia i ceną, ponieważ odpada koszt montażu. Zrobicie to sobie sami. Jednak nie bez przyczyny to właśnie adaptery podłączane pod skrzynkę bezpiecznikową są najpopularniejszym sposobem zasilania kamer samochodowych. Po odpowiednim, prawidłowym podłączeniu do instalacji pojazdu są one w stanie bezbłędnie przekazywać informacje o zapłonie, czyli kamera otrzymuje informacje, kiedy pojazd jest zaparkowany, a kiedy się porusza w sposób taki bezzwłoczny, natychmiastowy, od razu wiemy, że kamera ma przechodzić w tryb parkingowy, w tryb jazdy. Jest to takie zero-jedynkowe po prostu. Jeśli w danym pojeździe masz możliwość wpięcia się pod bezpieczniki, a koszt usługi montażu nie jest dla Ciebie problemem lub też umiesz to zrobić samodzielnie, to zdecydowanie warto postawić na taki właśnie klasyczny adapter wpinany do instalacji elektrycznej pojazdu. Pomijam w tym miejscu powerbanki samochodowe, które są jeszcze bardziej kosztowne i grają niejako w takiej swojej własnej lidze, stanowiąc takie najbardziej wyspecjalizowane źródła zasilania kamer samochodowych.
Podsumowując, porównanie sposobów zasilania kamery, adaptery pod OBD2 stanowią lepszą alternatywę dla zasilacza pod zapalniczkę, ale niekoniecznie już lepszą, choć łatwiejszą w podłączeniu alternatywę dla adapterów podłączanych pod skrzynkę bezpiecznikową. Na koniec jeszcze takie przemyślenie. Wydaje mi się, że największą przeszkodą do dalszego spopularyzowania adapterów zasilania podłączanych pod OBD2 jest brak jednoznacznego i bezzwłocznego przekazania informacji o zapłonie, czyli przełączenie z trybu jazdy do trybu parkowania. Prościej jest więc po prostu polecać do zakupu przez klientów adaptery podłączane do skrzynki bezpieczników, że przejście z trybu jazdy do trybu parkowania i odwrotnie odbywa się natychmiastowo, bezzwłocznie i w sposób całkowicie pewny. Wtedy nie trzeba po prostu tłumaczyć klientowi tego, o czym mówiłem wcześniej, że przy krótkim postoju kamera może nie przełączy się w tryb nadzoru parkowania, a rozwiązanie nie wymagające takiego dodatkowego tłumaczenia prościej polecać, prościej sprzedawać i prościej montować u klientów. Natomiast na podstawie doświadczenia uważam, że kamera podpięta za pomocą adaptera OBD2 super sprawdza się bez aktywowania trybu nadzoru parkowania. Hola, hola, ale jakże to? Takie herezje? Ano tak. Podłączam kamerę pod OBD2, podłączenie jest super proste i mega dyskretne. Kamera nagrywa stale, tak jak w czasie jazdy, czyli pełna, maksymalna jakość, najwyższa płynność, najwyższa liczba klatek na sekundę, najwyższy bitrate, rejestracja obrazu i dźwięku jednocześnie, najwyższy możliwy potencjał dowodowy, bo taki jak w czasie jazdy. Na minus przy takim ustawieniu naturalnie ilość nagrań, nawet przy pojemnych kartach pamięci powiedzmy 512 GB, 1 TB i topowych kamerach nagrywających w maksymalnych ustawieniach nie zapiszemy tak wielu dni postoju, bo po prostu najstarsze nagrania zaczną być zastępowane, zaczną być nadpisywane przez te nowsze. Ale już cały dzień w pracy czy też nocny postój będziemy w stanie zapisać jak najbardziej. Tak więc jeśli pojazd regularnie jeździ w takim normalnym, codziennym użytkowaniu, to jak najbardziej się to sprawdza, czyli takie nagrywanie ciągle jak w trybie jazdy również na postoju, a całkowicie eliminuje to największą wadę zasilacza pod OBD, która jest związana właśnie z przekazywaniem informacji o zapłonie, czyli z przejściem do trybu parkingowego i trybu jazdy i odwrotnie. No tutaj po prostu ten problem nie istnieje, bo nagrywamy po prostu stale, a adapter OBD też stale monitoruje napięcie, czyli dalej jest to bezpieczne rozwiązanie, nagrywanie w sposób kontrolowany, w sposób bezpieczny dla akumulatora, tylko stale w tej najwyższej płynności, najwyższej jakości. Plików naturalnie będzie wiele, no ale przecież odtwarzając materiał można sobie po prostu przyspieszyć tempo i już z takiego nagrywania ciągłego mamy timelapse, czyli tu nagrywanie ciągłe, przyspieszamy sobie i wygląda to tak, jakby kamera rejestrowała w trybie parkingowym timelapse. A jak potrzeba, wystarczy sobie to spowolnić i mamy już pełną płynność 30 klatek na sekundę w najwyższej jakości, najwyższy potencjał dowodowy, a takiego timelapsu od razu zarejestrowanego jako timelapse już tak sobie nie spowolnimy, znaczy spowolnimy, ale tych klatek będzie mniej, nie będzie ich już po prostu 30 unikalnych w czasie sekundy, a liczba będzie mniejsza, siłą rzeczy też potencjał dowodowy niższy. Tak więc takie rozwiązanie nietypowe, takie nieoczywiste, że tak to powiem, może mieć zaskakująco wiele zalet. Testuję kamery samochodowe i akcesoria do nich na bardzo różne sposoby, tak więc czasem jestem w stanie podrzucić jakieś rozwiązanie, które może jest niestandardowe, ale po prostu dobrze się sprawdza w praktyce. Pewnie nie dla każdego, ale dla części może się jak najbardziej sprawdzić. Ja od siebie polecam. Tak więc patrząc całościowo, adapterów zasilania pod OBD2 nie ma się co bać. W połowie 2026 roku mamy do wyboru łącznie 6 różnych adapterów tego typu, czyli takich podłączanych do gniazda OBD2 od różnych producentów kamer, czyli większość kamer z naszej oferty można w ten prosty i wygodny do podłączenia sposób zasilić. Reasumując całość, czy polecam adaptery zasilania podłączane do gniazda diagnostycznego OBD2? Tak, jak najbardziej. To po prostu taka lepsza i bardziej funkcjonalna alternatywa dla zasilacza do gniazda zapalniczki, bo również z ochroną na postoju. W porównaniu z adapterami podłączonymi pod skrzynkę bezpiecznikową plusem OBD2 jest łatwy samodzielny montaż, tak więc oszczędzamy na usłudze montażu. Dla wielu z Was pewnie pierwszym wyborem będzie zasilacz pod skrzynkę bezpiecznikową, a przy nowoczesnych pojazdach hybrydowych z relatywnie niewielkimi akumulatorami 12V pierwszym wyborem będzie już dający całkowitą ulgę dla akumulatora 12V powerbank samochodowy, który całkowicie odciąża instalację elektryczną pojazdu od zasilania kamery. Tym materiałem chciałem natomiast rzucić trochę światła na adaptery podłączane do gniazda OBD2, ponieważ uważam, że są relatywnie niedoceniane, mają swoje niezaprzeczalne zalety, a pozostają trochę w cieniu. I jeśli część z Was rezygnuje z trybu parkingowego, bo budżet na kamerę nie wystarczy już na usługę montażu, czy też nie macie zgody na montaż pod instalację w danym konkretnym pojeździe, to adapter OBD2 może uratować sprawę, chroniąc pojazd nie tylko w czasie jazdy, ale również na postoju. A który konkretnie zasilacz pod OBD2 wybrać właściwy dla danej kamery? Kupując na WR24.pl znajdziesz adaptery zasilania w wariantach pod ceną, w zakładce produkty powiązane oraz w samej treści opisów produktowych.
A co Ty sądzisz o adapterach zasilania pod OBD2? Hit czy kit? Może już takiego używasz na co dzień? Daj znać w komentarzu. Dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć! Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj media społecznościowe i stronę wideorejestratory24.pl.